Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Sylwestrowa noc pełna blasku i radości dla ludzi. Dla wielu zwierząt staje się prawdziwym koszmarem. Huk fajerwerków, oślepiające błyski i drgania ziemi są dla zwierząt nie tylko niezrozumiałe, ale również przerażające. Psy, koty, a także dzikie zwierzęta reagują na te bodźce instynktownie, wpadają w panikę, chowają się w najciemniejszych kątach domu, a w skrajnych przypadkach uciekają w nieznane. Dla zwierząt dźwięki wystrzałów są znacznie intensywniejsze niż dla człowieka. Ich wyostrzone zmysły sprawiają, że to, co dla nas jest chwilową rozrywką, dla nich oznacza niepokój, a czasem wręcz traumę. Szacuje się, że każdego roku w okresie sylwestrowym tysiące zwierząt ginie lub trafia do schronisk po tym, jak w panice uciekają z domów i ogrodów. Ta magiczna noc dla ludzi staje się dramatem dla tych, którzy nie rozumieją, co się dzieje i dlaczego ich świat nagle stał się pełen chaosu. Świadomość, jak Sylwester wpływa na zwierzęta, to pierwszy krok do tego, by uczynić ten dzień mniej stresującym zarówno dla naszych pupili, jak i dla dzikich stworzeń wokół nas. Przygotowanie zwierzęcia na Sylwestra to proces, który wymaga przemyślanych działań, mających na celu zapewnienie mu bezpieczeństwa i minimalizację stresu. Pierwszym krokiem jest zadbanie o bezpieczeństwo podczas spacerów, które w okresie sylwestrowym powinny być szczególnie kontrolowane. Zawsze należy używać smyczy, a najlepiej zestawu smycz i szelki, co stanowi podwójne zabezpieczenie w przypadku, gdy pies wpadnie w panikę. Ważne jest, aby akcesoria były dobrze dopasowane, aby pies nie mógł się z nich wyswobodzić. Warto również unikać obroży, które mogą być łatwiej zdjęte przez przestraszonego psa. Konieczne są dwie adresówki przy obroży, a druga przy szelkach i chip koniecznie zarejestrowany. Spacery powinny odbywać się w godzinach porannych i popołudniowych, zanim na dobre rozpocznie się strzelanie fajerwerków. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko, że zwierzę będzie narażone na nieprzewidywalne hałasy, które mogą wywołać reakcję ucieczki. Krótsze, ale bardziej intensywne spacery pomogą zmęczyć psa i sprawią, że będzie spokojniejszy w późniejszych godzinach. Drugim istotnym elementem przygotowań jest stworzenie w domu bezpiecznej strefy, w której zwierzę będzie mogło się schronić, jeśli poczuje się zagrożone. Może to być cichy kąt w pokoju, gdzie ustawimy legowisko, ulubione zabawki oraz koc, który pachnie domem i zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Warto również zadbać o odpowiednią atmosferę. Włączenie muzyki relaksacyjnej lub telewizora może pomóc zagłuszyć hałas wystrzałów dobiegający z zewnątrz. Zasłonięcie okien to kolejny krok, który może znacznie zmniejszyć stres zwierzęcia. Błyski światła, które dla nas są częścią sylwestrowego widowiska, dla zwierząt mogą być dodatkowym źródłem niepokoju. Ciężkie zasłony lub rolety pomogą ograniczyć ilość światła wpadającego do pomieszczenia. Dzięki takim przygotowaniom Sylwester może stać się dla zwierzęcia mniej stresującym doświadczeniem, a opiekun zyska pewność, że zrobił wszystko, aby zapewnić mu spokój i bezpieczeństwo w tę wyjątkową noc. Wsparcie emocjonalne i fizyczne dla zwierząt w noc sylwestrową jest kluczowe, aby pomóc im przetrwać ten trudny czas. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, jak reagować na lęk u zwierzęcia. Ważne jest, aby nie karcić psa lub kota za przejawy strachu, takie jak drżenie, szczekanie czy chowanie się, ponieważ może to jedynie pogłębić ich stres i sprawić, że będą czuły się bardziej zagubione. Jednocześnie warto unikać nadmiernego pocieszania zwierzęcia, ponieważ takie zachowanie może być odebrane jako nagradzanie reakcji stresowej. Należy zachować spokój, być blisko i działać naturalnie, co pokazuje zwierzęciu, że sytuacja nie jest groźna. Obecność opiekuna jest nieoceniona. Często sam fakt, że właściciel jest w domu i nie ignoruje lęków pupila, działa uspokajająco. Warto spędzać czas w tym samym pomieszczeniu co zwierzę, nawet jeśli to oznacza siedzenie obok w ciszy. Dla wielu psów i kotów kontakt fizyczny, jak delikatne głaskanie czy trzymanie za łapę, może przynieść ulgę. Naturalne metody uspokajania zwierząt również mogą okazać się skuteczne.
Coraz większą popularność zyskują produkty na bazie feromonów, które pomagają stworzyć atmosferę bezpieczeństwa. Do najczęściej stosowanych należą dyfuzory lub spreje z feromonami uspokajającymi, które można umieścić w pomieszczeniu. Olejki CBD to kolejna opcja, ale ich zastosowanie powinno być zawsze skonsultowane z weterynarzem, aby dobrać odpowiednią dawkę i upewnić się, że są one bezpieczne dla konkretnego zwierzęcia. Warto również rozważyć użycie specjalnych kamizelek antystresowych, które wywierają delikatny nacisk na ciało psa, co działa kojąco i redukuje lęk. Alternatywą mogą być opaski lub bandaże, które można odpowiednio założyć, by uzyskać podobny efekt. Każde zwierzę jest inne, dlatego bardzo ważne jest obserwowanie reakcji i dostosowywanie metod wsparcia do indywidualnych potrzeb pupila. Wspólnym mianownikiem powinna być cierpliwość i empatia, które pomogą przetrwać te trudne godziny zarówno zwierzęciu, jak i opiekunowi. Dzięki takim działaniom Sylwester może być choć trochę łatwiejszy dla naszych czworonożnych przyjaciół, jak i dla nas. Nie zakładamy, ale w sytuacji, gdy zwierzę ucieknie w noc sylwestrową, najważniejsze jest szybkie działanie i odpowiednie przygotowanie jeszcze przed tym zdarzeniem. Aktualna identyfikacja zwierzęcia jest jednym z najważniejszych kroków, które mogą znacząco zwiększyć szanse na jego bezpieczny powrót. Chipowanie to podstawowa metoda oznaczania psa, która umożliwia zidentyfikowanie właściciela po odczytaniu danych z mikrochipa w schronisku lub u weterynarza. Ważne jednak, aby dane w bazie chipów były zawsze aktualne. Zmiana adresu lub numeru telefonu powinna być natychmiast zgłaszana. Dodatkowym zabezpieczeniem są adresówki przyczepione do obroży i szelek. Każda adresówka powinna zawierać imię zwierzęcia oraz numer telefonu do właściciela. W przypadku znalezienia psa przez osobę prywatną, taki prosty element może przyspieszyć jego powrót do domu. Adresówki są szczególnie istotne, gdy zwierzę nie jest zaczipowane lub gdy znajduje się w miejscu, gdzie nie ma dostępu do odczytu mikrochipów. Jeśli dojdzie do ucieczki, pierwszym krokiem jest natychmiastowe zgłoszenie sytuacji do lokalnych schronisk oraz klinik weterynaryjnych. Często to właśnie tam trafiają znalezione psy i koty. Warto także skontaktować się z lokalnymi grupami na Facebooku, które zajmują się poszukiwaniem zaginionych zwierząt. W takich miejscach informacje rozprzestrzeniają się bardzo szybko, a społeczność często angażuje się w pomoc. Kolejnym krokiem może być przygotowanie plakatów z wyraźnym, aktualnym zdjęciem zwierzęcia, opisem jego cech charakterystycznych i kontaktem do właściciela. Rozwieszanie plakatów w okolicy, w której zwierzę mogło się zgubić, to sprawdzony sposób na dotarcie do osób, które mogły je zauważyć. Podczas poszukiwań ważne jest, aby zachować spokój i systematyczność. Zwierzę w panice może przebyć duże odległości, ale równie często pozostaje w pobliżu miejsca, w którym uciekło. Warto przeszukiwać okoliczne miejsca wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, gdy panuje cisza, i wołać zwierzę znajomym tonem głosu. Przygotowanie się na taką sytuację jeszcze przed Sylwestrem przez chipowanie i oznakowanie psa, a także znajomość lokalnych grup pomocowych może sprawić, że nawet w razie ucieczki zwierzę szybko wróci do domu. Pamiętajmy, że nasze działanie ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i spokoju naszych pupili. Jeśli mimo naszych starań zwierzęta wciąż odczuwają stres w Sylwestra, warto zastanowić się, czy to świętowanie nie mogłoby wyglądać inaczej. Rezygnacja z fajerwerków to decyzja, która może przynieść ulgę nie tylko naszym domowym pupilom, ale również dzikim zwierzętom i środowisku naturalnemu. Choć dla ludzi fajerwerki są źródłem krótkiej radości, dla zwierząt oznaczają chaos, panikę i cierpienie. Psy i koty spędzają tę noc w lęku, nie rozumiejąc, skąd pochodzi hałas i błyski. Ptaki, wystraszone nagłymi wybuchami, tracą orientację, uderzając w budynki lub odlatując w nieznane, co często kończy się tragicznie. Nawet mniejsze zwierzęta, jak jeże czy nietoperze, cierpią na skutek naszego świętowania. Warto pamiętać, że istnieją alternatywy, które pozwalają cieszyć się tą nocą w sposób bardziej odpowiedzialny. Pokazy dronów świetlnych to rozwiązanie, które łączy efektowne widowisko z ciszą, szanując spokój zwierząt i ludzi. Zimne ognie, równie efektowne, mogą być świetnym dodatkiem do rodzinnych uroczystości, a przy tym nie wywołują hałasu, który tak przeraża zwierzęta.
Kameralne spotkania w gronie najbliższych, połączone z innymi formami cichej celebracji, mogą okazać się równie satysfakcjonujące, a jednocześnie bezpieczniejsze dla otoczenia. Dzięki świadomym decyzjom możemy uczynić Sylwestra bardziej przyjaznym dla zwierząt. Warto rozmawiać o tym z bliskimi i znajomymi, zachęcając ich do refleksji nad wpływem fajerwerków na otaczający nas świat. To niewielka zmiana, która może przynieść ogromną różnicę dla naszych pupili, dzikich zwierząt i całego środowiska. Wspólnie możemy stworzyć tradycję, która łączy radość świętowania z troską i empatią wobec wszystkich istot, które dzielą z nami tę planetę. Podsumujmy. Sylwestrowa noc może być spokojniejsza i bezpieczniejsza dla zwierząt, jeśli podejdziemy do niej z odpowiedzialnością i empatią. Zadbajmy o naszych czworonożnych przyjaciół, oferując im wsparcie emocjonalne i fizyczne, przygotowując dom na czas wystrzałów oraz organizując spacery w bezpiecznych godzinach i z odpowiednim zabezpieczeniem. Pamiętajmy, że obecność opiekuna, stworzona bezpieczna strefa oraz zastosowanie naturalnych metod uspokajania mogą znacząco zmniejszyć stres zwierząt. Nie zapominajmy również o znaczeniu odpowiedniej identyfikacji naszych pupili. Chipowanie i aktualne adresówki to podstawowe narzędzia, które mogą pomóc w przypadku ucieczki. Jeśli zwierzę zaginie, szybka reakcja, kontakt z lokalnymi schroniskami i społecznościami, a także rozwieszenie plakatów to skuteczne sposoby na jego odnalezienie. Rezygnacja z fajerwerków to krok, który przynosi korzyści wszystkim, naszym pupilom, dzikim zwierzętom i środowisku. Alternatywy, takie jak pokazy dronów czy zimne ognie, pozwalają świętować w sposób bardziej odpowiedzialny, nie narażając nikogo na niepotrzebne cierpienie. Zachęcam do podzielenia się tym odcinkiem ze znajomymi i bliskimi. Wspólnie możemy budować świadomość, jak ważne jest świadome świętowanie, które łączy naszą radość z troską o zwierzęta. Każde działanie ma znaczenie. Nawet najmniejsza zmiana w podejściu może uczynić Sylwestra lepszym dla tych, którzy nie mogą sami o siebie zadbać. Niech ten odcinek będzie inspiracją do refleksji i wprowadzenia dobrych nawyków, które przyniosą korzyści wszystkim mieszkańcom naszej planety. Dziękujemy, że byliście z nami w tym wyjątkowym odcinku Kundel Podcastu. Wasze wsparcie i zaangażowanie sprawiają, że możemy wspólnie budować świadomość na temat opieki nad zwierzętami i ich potrzeb. To dzięki Wam te ważne tematy trafiają do coraz większej liczby osób, a każde udostępnienie naszego podcastu w mediach społecznościowych przyczynia się do szerzenia empatii i odpowiedzialności wobec zwierząt. Zachęcamy, aby podzielić się tym odcinkiem z bliskimi, znajomymi i wszystkimi, którym dobro zwierząt leży na sercu. Razem możemy zmienić Sylwestra w noc, która będzie bezpieczna i pełna spokoju, zarówno dla nas, jak i dla naszych czworonożnych przyjaciół. Na koniec chcemy Wam życzyć wspaniałej zabawy sylwestrowej oraz wszystkiego, co najlepsze w nowym roku. Niech ten nadchodzący czas będzie pełen radości, zdrowia, sukcesów i wspaniałych chwil z Waszymi zwierzakami. Szczęśliwego Nowego Roku!